widzicie tutaj, to jest taka symulacja. Ten piasek to jest tak lekko nasypany. Jedyne co jest już, powiedzmy, że na gotowo, to te budynki, ponieważ mają oświetlenie, elementy kozłów oporowych, jest to fajnie już przymocowane, pasuje do, zobaczcie, tak te krzaczki wyszły, takie skrzynki elektryczne wykonałem na fundamencie, wszystko pomalowałem, już pocieniowałem. To są takie krzaczki, które pokazywałem, jak robiłem też na jednym z tych filmów. Dosyć kolosalne jest to drzewo, ale zobaczę, czy ono na przykład mi się tutaj gdzieś ładnie nie wmontuje. No i tak to wygląda. No cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku takie szybciutkie podsumowanie i omówienie tego, co będę chciał zrobić dalej. Jak zagospodarować sobie dokładnie ten teren. Tutaj właśnie wykonuję próby, chciałbym Wam to pokazać, jak to wstępnie wygląda. Nic jest jeszcze nie przymocowane, oprócz w zasadzie trawy. Więc no tutaj jeszcze jest pole do popisu, ale tak sobie to układam wszystko, żeby wizualnie się do tego przekonać. Już wspominałem kiedyś o tym, najpierw coś tam rozstawiam, czekam kilka dni, czy to się nie wydaje potem dziwne. Jak fajnie wygląda, nie przeszkadza mi po kilku dniach, to wtedy montuję na stałe. Także to wszystko, co widzicie tutaj, to jest taka symulacja. Ten piasek to jest tak lekko nasypany. Te gąbeczki też są tak tylko położone, nie są jeszcze przyklejone. Tak samo te krzaczki. To drzewo też jest jeszcze nie zamocowane. Jedyne co jest już, powiedzmy, że na gotowo, to te budynki, ponieważ mają oświetlenie. Za chwilę pokażę, jak to wygląda w innej scenie. Ten płotek też jest tak na razie przytknięty lekko. Też się zastanawiam, czy on tu będzie. Na razie wizualnie mi pasuje. Jeżeli chodzi o ten piasek, to ja sobie go chyba tutaj przykleję i delikatnie takie źdźbła przesuszonej trawy posadzę, bo tak jak to wygląda, tak jak teraz, to mi tak troszeczkę nie pasuje, żeby na piachu rosły takie zielone krzaczki, więc delikatnie to przypruszę taką trawą. A dlaczego robię tutaj trawę na rampie? Ano dlatego, że widziałem takie stare rampy, gdzie potem były zarośnięte trawą już, nawiało ziemi, więc tak delikatnie przyrośnięte rampy też występują. Tutaj jeszcze w tych rogach ja może pokażę pędzelkiem, będzie mi wygodniej. Tutaj w tych miejscach też mam zamiar posadzić krzaczki. Jak widzicie, wykonałem już elementy kozłów oporowych. Jest to fajnie już przymocowane. Pasuje do wagoników na wysokość i na szerokość, więc wyszło mi to fajnie. To jest zrobione, mogę powiedzieć, z patyczka, z takiego mieszadełka do kawy na przykład, albo z patyczków do lodów, jak kto woli, odpowiedniej grubości. A to są gwozdki, zwykłe, cieniutkie gwozdki. No i to wszystko delikatnie tak spatynowane, żeby wierniej oddawało taki przybrudzony, stary beton. Także myślę, że coś takiego wykonam. Zaraz po tym filmie sobie to zdejmę i przykleję właśnie ten piach. Potem będę mógł ewentualnie go troszeczkę podcieniować i tam dalej posadzić takie źdźbła trawy, a następnie przykleić te krzaczki. I myślę, że jeżeli chodzi o zieleń samej rampy, będzie ok. Między torami, jak widzicie, też są krzaczki, ale tutaj posadzę gdzieniegdzie takie pomniejsze krzaczki, które wykonywałem w poprzednim odcinku. Zobaczcie, tak te krzaczki wyszły, więc coś tam się z tego wybierze. Są mniejsze, większe, wyszły ładniejsze, brzydsze. Różnie to wyszło. Niektóre są z takimi kwiatkami, jaśniejsze. Muszę sobie tylko uformować i przyczepić. Wykonałem jeszcze takie skrzynki. Zobaczcie, ja może postawię. Takie skrzynki elektryczne wykonałem na fundamencie. Wszystko pomalowałem, już pocieniowałem. 3 typy wykonałem tych skrzyneczek. One będą sobie stały między torami, prawda? I będą uzupełniały taką infrastrukturę kolejową troszeczkę, żeby to nie było tak bardzo łyso.
Tu jest na przykład koło tej stróżóweczki dodatkowa skrzyneczka taka. Każdą zrobiłem minimalnie inną, żeby się to też tak nie powtarzało. W tym miejscu będą właśnie takie krzaczki. Zaraz pokażę, gdzie te krzaczki są i jak je można fajnie formować. O, tutaj są te krzaczki. To są takie krzaczki, które pokazywałem, jak robiłem też na jednym z tych filmów. Ja sobie tnę nożyczkami albo rozrywam, formuję delikatnie i układam na przykład tu. Świetnie to wychodzi. Fajnie wychodzą naturalnie te krzaczki, więc naprawdę polecam. Tutaj jeszcze w niektórych miejscach, chyba też o tym wspominałem, ale nie jestem pewny. O, tutaj są takie dziurki. W tych dziurkach będą ustawione lampy, takie lampy, co jakiś czas i na sąsiednich torach. Jedna lampa też będzie w tym miejscu, więc to powinno tak fajnie oświetlać. Lampa będzie też tutaj. Nie wszystkie będą podwójne, niektóre będą pojedyncze, więc będzie to troszeczkę urozmaicone. A tak jak mówię, lampy zamocuję dopiero na samiutkim końcu, bo w przeciwnym wypadku najprawdopodobniej uszkodzę podczas montażu innych rzeczy. Więc te krzaczki zwykłe takie powsadzamy tutaj. Takie krzaczki. Ja sobie gdzieś tutaj posadzę kilka takich krzaczków. Muszę wybrać takie mniej rozpięte, żeby tabor o nie nie zawadzał, więc wezmę sobie takie mniejsze, znajdę gdzieś i powtykam gdzieś tu co jakiś czas takie krzaczki. Będzie też na pewno ciekawiej. Oprócz tego tutaj mam masę drzewek. Niektóre jeszcze są niezrobione, możecie zobaczyć te drzewka. I tutaj niektóre z tych drzew, no to jest dosyć kolosalne jest to drzewo, ale zobaczę, czy ono na przykład mi się tutaj gdzieś ładnie nie wmontuje. Na przykład, o, jakbym je tutaj postawił. O, coś takiego. Mogłoby teoretycznie stać przy tej fabryce tutaj. Troszeczkę oczywiście dalej, bo to, żeby nie zawadzał tabor. O, coś takiego. O, może stać sobie takie drzewko. Tam jedno, tam drugie. Planuję tu też jedno drzewo tutaj wsadzić w to miejsce. Tutaj. Tylko nie wiem, czy dokładnie to. Może nawet i to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, w to miejsce nie posadzę drzewa, ponieważ tu już widzę, mam miejsce na lampę. Jest tam taka dziurka na lampę tu. I tutaj też mam miejsce na lampę. Więc drzewo być może będzie tu. Nie, tutaj nie. No, tak jak mówię, albo będzie mniejsze drzewko, albo większy krzaczek. To jeszcze pomyślę, jak to dokładnie zrobić. Nie ma tu tak naprawdę miejsca na drzewa w tej części, tak żeby mi to nie przeszkadzało podczas zabawy i kręcenia filmów. Może tutaj. A tutaj jest zbyt na brzegu makiety. No nie, to muszę jeszcze tutaj przemyśleć, gdzie te drzewka będą. Na razie ja to drzewko schowam, bo jest mi niepotrzebne. A Was zapraszam na pokaz zamontowanego oświetlenia w tych budynkach. No i tak to wygląda z zamontowanym oświetleniem. Oświetlenie mogę sobie regulować ciemniej, jaśniej. Teraz jest chyba najjaśniej, jak się da. Spróbujemy to troszeczkę przyciemnić. O, teraz wyłączyłem całkiem. O, ciemniej, jaśniej mogę zrobić, także sobie mogę regulować to oświetlenie. I tak to wygląda. No wystroju teraz tutaj po ciemku nie widać. Nie ma jeszcze lamp. Światło się świeci w fabryce. No i tak to wygląda po ciemku. Tak mówię, brakuje jeszcze lamp, więc tutaj te wszystkie lampy będą oświetlone, więc to fajnie będzie już na pewno sporo widniej. Ja jeszcze wcześniej nie wspomniałem, mam tutaj taką fajną siateczkę zrobioną z takiej moskitiery. Tak ona wygląda. Nie wiem, czy będzie dokładnie widać te wszystkie
oczka w tej siatce. W każdym bądź razie planuję tutaj w tym miejscu, ja może to doświetlę bardziej. Tutaj w tym miejscu gdzieś mniej więcej planuję zrobić takie ogrodzenie. Jeszcze się nie mogę tylko zdecydować, czy będzie to kolor szary, brązowy, czy też zielony. Chyba zostawię szary, bo widzę, że tego zielonego koloru tutaj tak nie bardzo widać. Brązowego też tak nie bardzo widać. Zresztą wszystko tu już jest brązowe, więc zbyt to się mi już tu zlewa wizualnie. Więc chyba ta siateczka będzie koloru szarego, takiego metalicznego. Z tym, że chyba mi się wydaje, że ona jest troszeczkę za niska. Muszę tu porobić takie przęsła. Mam tutaj taki drut. Pokażę go, z czego to robię, bo już samego robienia przęsła już nie będę pokazywał. Pokażę tylko, z czego to robię. Kupiłem sobie taki drucik. On jest dosyć sztywny. To jest chyba 1 mm kwadrat. 1 mm ogólnie. Fajnie się go prostuje, maluje, dobrze się trzyma farba. Kupienia gdzieś tam w jakichś marketach. I porobię sobie takie przęsła. I wykonamy takie ogrodzenie. Może lekko nawet takie będzie zakrzywione, że tak powiem, będzie tutaj skręcało. Chodzi mi o to, żeby troszeczkę tak oddzielić wizualnie ten plac tutaj tej fabryki od reszty. Myślałem jeszcze nad takim dużo niższym płotkiem pomiędzy torami, ale mi to nie pasuje całkowicie. Na razie, na tą chwilę, zobaczymy, czy się coś zmieni. Więc tutaj jeszcze ten płotek taki dojdzie, kawałek ogrodzenia. I tyle. A w następnym odcinku postaram się pokazać Wam, jak już montuję te krzaczki, jak montuję drzewka. Coś sobie razem spróbujemy tutaj już przystroić na gotowo. Trzymajcie się, cześć.